Dzień dobry. Cześć. Jest bardzo wcześnie rano, wstaliśmy dzisiaj, zebraliśmy się i z kempingu Korona ruszamy teraz w stronę Macedonii. Troszeczkę się zastanawiamy, jak nam pójdą przejścia graniczne, ponieważ jak czytaliśmy komentarze, no to jest czasami bardzo duży problem na Serbii, że trzeba sporo odstać. Mam nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie. Dzisiejszy dzień szykuje nam się dosyć mocno intensywny, bo zaplanowaliśmy sobie właśnie taką dłuższą trasę. Chcemy przejechać jakieś 930 km, co jeżeli będzie sprawnie szło, zajmie nam 9 godzin i cały czas żyjemy nadzieją, że tak będzie, ale to Wszystko zobaczymy. zależy, jak będzie na granicy. Właśnie, to Żeby przejeżdżać przez słynne przejście, jak to się nazywało? Rożka, Rożkę. Zobaczymy, jak tam będzie. tak. I to jest Prawdopodobnie właśnie... tam będziemy, no nie wiem, sami kierowca sobie kieruje. No zobaczymy, może jak będą korki, to może nas przerzuci gdzie indziej. Będziemy to sprawdzać na bieżąco. Ale tak jak mówię, no czeka nas dzisiaj dosyć długa trasa, a jest godzina 7:20 rano i już jest ponad 20 stopni, więc dziś znowu będzie bardzo gorąco. A chcemy dojechać do kanionu Matka na Macedonii. Zobaczymy, czy nam się to uda i jak to wszystko pójdzie. No i oczywiście, czy znajdziemy tam miejsce, bo niestety, ale nie możemy znaleźć tam żadnego fajnego kempingu i chyba będziemy nocowali dzisiaj na dziko. Ale to wszystko wyjdzie w trakcie. Zjeżdżamy sobie właśnie na przedostatnią stację na Węgrzech. Zatankujemy sobie tutaj. Taką małą przerwę sobie zrobimy i później już przed nami granica. Mamy ile? 24 km do granicy około stąd, więc bardzo się zastanawiamy, co nas tam czeka, bo już nam pokazuje takie małe koreczki. Jaka cena? 648 forintów dieselek zwykły. Chyba taki, nie ten plus. No, później przeliczymy to, ile to jest euro i tutaj napiszemy. Wyjeżdżając ze stacji paliw zostaliśmy zatrzymani do kontroli, gdzie po prostu nawet nie musieliśmy wysiadać, tylko pan sczytał nasze tablice rejestracyjne i kazał nam jechać dalej, ponieważ była to kontrola do tego, czy mamy wykupione winiety na autostrady w Węgrzech. Tak jak wspominaliśmy w poprzednim filmie, my kupiliśmy winietę 10-dniową, więc na spokojnie możemy sobie na razie tutaj jeździć. Mamy ostatnie chwile na naszym aktualnym internecie, z którego korzystamy. Za chwilę będziemy musieli wyłączyć transfer danych, a później będziemy się zastanawiać, może kupimy kartę SIM, zobaczymy jeszcze, czy tylko tak po prostu sobie przejedziemy. A my tutaj prosto. Zbliżamy się tutaj do przejścia granicznego i jest malutki korek, nie jest dużo aut przed nami, więc mamy nadzieję, że pójdzie to sprawnie. Jest godzina 9:30, kiedy stanęliśmy w kolejce i teraz czekamy. Zobaczymy, jak długo nam tu zejdzie. Ale niestety na razie to się w ogóle nie rusza, stoimy w miejscu. Przejechaliśmy już przejście graniczne, jesteśmy już na terenie Serbii. Zajęło nam to jakieś 50 minut, więc no nie było tragedii, jeżeli o to chodzi. Ale jeżeli chodzi o całą kontrolę, no to po prostu panowie w jednym, w drugim okienku sprawdzili nasze dokumenty. Po stronie serbskiej pan zajrzał tylko do środka, zobaczył, że mamy takiego małego mini kampera, nic nie sprawdzał ani nic, zapytał tylko, czy mamy coś do oclenia, no i kazał nam jechać dalej i życzył udanych wakacji. Ale mijaliśmy się na przejściu granicznym z Polakami, którzy stali w drugą stronę, no i niestety, ale oni stali 3 godziny w kolejce i jeszcze nie przeszli przejścia, jeszcze było kilka aut przed nimi, więc no niestety, ale tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość i liczyć się z tym, że straci się dużo czasu na tej granicy. A my teraz jedziemy dalej. Mamy przed sobą jeszcze ponad 600 km do celu, także mam nadzieję, że pójdzie reszta już bardzo sprawnie. Po przejechaniu krótkiego odcinka zbliżamy się do pierwszych bramek, które są płatne. Oczywiście no my też będziemy płacili w euro, ale tutaj już gotówką, chyba nie kartą. Zobaczymy w ogóle, jakie są koszty. Na bramkach, do których podjechaliśmy, była opcja, żeby tylko wziąć bilecik, więc będziemy za to płacili później za odcinek, który przejedziemy, ale widziałam, tam wyświetliło się, że nasze auto zostało sklasyfikowane do klasy drugiej, więc ta opłata pewnie będzie wyższa niż po prostu za osobówkę, no ale to już zobaczymy na zjeździe z autostrady. Tak, więc zjeżdżamy sobie tutaj na stację, żeby troszeczkę odpocząć, może coś zjeść. I tutaj dieselek mamy za 198 dinarów serbskich za litr. Nie wiem, ile to jest w euro czy w złotówkach. 185 jest 95. 185 jest 95, dokładnie, tak jak Bartek powiedział.
No i co, jeżeli zauważyliśmy jeszcze teraz tak po trasie, jak jedziemy już tutaj dosyć długo czasu, no że jest bardzo dużo policji, to na pewno, jest dużo fotoradarów i bardzo dużo radiowozów jest obstawionych wzdłuż autostrady. To nam się Tak tak samo rzuciło na w oczy. Węgrzech to też trzeba zaznaczyć, że kurde, no na krótkim odcinku były 3 radiowozy stały z radarem. Więc trzeba na pewno zwrócić na to uwagę. Tak, lepiej uważać niż później mieć dodatkowe koszty. Uważaj. Ogólnie to nie wiemy, co się dzieje, ale wszędzie stoją policjanci. Naprawdę wzdłuż całej drogi. Tutaj może teraz będzie widać panią, która stoi. I tu za parę metrów jest kolejny policjant. Naprawdę, no, nie spodziewaliśmy się tak dużej ilości policji. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Czy to jest normalne, że oni tak obstawili tą drogę, czy coś tutaj się będzie działo i ktoś będzie tędy przejeżdżał. No naprawdę nie mamy pojęcia, ale jest ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo i radiowozów, i pojedynczych policjantów. Także ciężko powiedzieć, o co tutaj chodzi. Zbliżamy się do bramek. Tutaj będziemy właśnie płacić za przejazd autostradą. Tam mamy 3 zielone, na które musimy się ustawić. Przejechaliśmy właśnie bramki, poszło to bardzo sprawnie, nawet nie wiem, czy 10 minut tutaj byliśmy. I sytuacja wygląda tak, że tutaj na bramkach pan zmienił nam klasyfikację samochodu z drugiej na pierwszą i zapłaciliśmy tylko 7 € za przejazd całą tą autostradą na tym odcinku. Teraz jedziemy dalej. Widzę szyld Maka, tam kochanie, jedziemy. Ja jestem tak głodna. Jesteśmy już w Maku, zamówiliśmy nasze standardowe zamówienie, czyli dla Bartka Big Mac, frytki cola, dla mnie nuggetsy, frytki i Fanta. I według tutaj tego jest to 1990 dinarów serbskich, a tobie zabrało 17 € z konta, tak? 17. Okej. Czyli tak, w przeliczeniu na euro jest to 17. Tak wygląda McDonald's w środku, czyli standardowo. Siedzimy tutaj w środku, ponieważ jest chłodniej, bo jest klimatyzacja, a tam widzimy przez okno nasze autko. I co? Jak to Jak co fryteczka? No mamy. Wszędzie Ale tak samo. jestem taka głodna, że mogły być nawet niedobre i tak zjadam. Mój smaczek. Zaraz spróbujemy, czy taki podobny jak wszędzie. Smacznego. Jesteśmy po, powiedzmy, obiadku w McDonaldzie. Teraz jedziemy dalej. Przed nami jeszcze 495 km do celu. Także ruszamy. I zjeżdżamy sobie tutaj na stację benzynową. Musimy dotankować. Zobaczymy, po ile jest paliwko. Po ile jest? Bo ja nie widzę z daleka. 195 diesel. No to na każdej w sumie jest tak samo. Tutaj mamy wolne. Po tankowaniu zrobiliśmy sobie tutaj małą przerwę na OMV-ce. Z tyłu za nami obok takie piękne pola. Ale warto zaznaczyć, że tutaj na tej stacji benzynowej, nie wiem jak jest na innych OMV-kach, ale tu jest tak, że jeżeli chcemy skorzystać z toalety, to musimy mieć ze sobą paragon z zakupów, których dokonaliśmy i przy wejściu do łazienki skanuje się kod kreskowy, który jest na paragonie. Więc warto o tym pamiętać. My paragonu nie wzięliśmy i musieliśmy się wracać do kasy, żeby móc skorzystać z łazienki. A tu mamy takie widoczki. Tam z tyłu widać górki, wokół same pola. I oczywiście tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy również sobie tutaj robią przerwę teraz. Nie ma jak górzyste tereny Serbii. Tu to jest ładnie, fajnie. Patrzcie tu na wprost. Jakieś skarpy, na skarpie jakieś budyneczki, tu rzeczka sobie płynie. Fajna. O, górki to górki. Zbliżamy się do ostatnich bramek na autostradzie w Serbii. Bartek tutaj już nam wziął karteczkę wcześniej, ja tego nie widziałam, bo sobie ucięłam małą drzemkę, także zobaczymy, ile nam za to wyjdzie teraz. A jeżeli chodzi o cały przejazd, no to od tych bramek zostało nam jeszcze jakieś niecałe 8 km do granicy z Macedonią. Także tutaj tak to wygląda. Nie ma żadnej kolejki, jest dosłownie 2 autka przed nami, więc myślę, że pójdzie to bardzo sprawnie. A zaraz Wam powiemy, ile nas to kosztowało. Aktualnie sytuacja wygląda w ten sposób, że na tych bramkach pan zobaczył, że mamy namiot dachowy, w sensie, że mamy campervana z dachem podnoszonym, zerknął sobie na nasz dach i
zaklasyfikował nasze auto jako drugą kategorię, przez co zapłaciliśmy za przejazd przez te bramki 24,50 euro. Także jest to zdecydowanie, zapłaciliśmy więcej niż na tej poprzedniej, gdzie byliśmy sklasyfikowani jako auto z pierwszej kategorii. Nie wiemy, dlaczego tak się stało i na jakich zasadach to działa, że na jednych bramkach przejeżdżamy tak, na drugich tak. No ale no cóż. Jeżeli ktoś z Was będzie wiedział, z chęcią się dowie, więc Tak. piszcie w komentarzach. Tak, jeżeli ktoś wie, dlaczego tak jest, to naprawdę chętnie się dowiemy. A teraz jedziemy, bo już zostało nam parę kilometrów do granicy. Zbliżamy się tutaj do granicy, paszporty już mamy przygotowane. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie całe to przejście. Kolejek tutaj nie ma, ale no ciężko powiedzieć, jak to będzie szło. Tutaj mamy flagę jeszcze Serbii i już zaraz za nią flagę Macedonii. I jednak tutaj są kolejki. Troszkę się przeliczyliśmy, więc jest która? 16:20. Zobaczymy, ile czasu tu spędzimy. Przekroczyliśmy granicę z Macedonią, spędziliśmy na niej 45 minut. Oczywiście nie obyło się bez przebojów, bo trafił się przed nami jakiś pan, który miał rozbite auto, jakiś Słowak i bardzo długo to trwało przez to, że on się z nimi tam wykłócał, w ogóle chciał pieniądze na paliwo od nas, zaczepiał wielu kierowców przed nami w kolejce również. Nie wiemy, jak ta sytuacja się zakończy, ponieważ ściągnęli go na bok, nas puścili. I musimy też zaznaczyć, że akurat to jest pierwsza granica, na której wymagali od nas zielonej karty do samochodu z ubezpieczenia. Do tej pory pokazywaliśmy tylko nasze paszporty i dowód rejestracyjny, a tutaj była wymagana jeszcze właśnie zielona karta. Pan sobie zerknął, czy nasze ubezpieczenie obowiązuje w ich kraju, no i pozwolił nam jechać dalej. A nam została jeszcze godzinka do kanionu. Zobaczymy, jak tam będzie dalej wyglądała sytuacja. Przejechaliśmy już bramki, zapłaciliśmy euro 50 za ten przejazd, ze względu na to, że jesteśmy wyżsi niż 1,30 m. A w drugą stronę na brameczkach niestety jest dosyć długa kolejka. U nas to poszło bardzo sprawnie, zajęło może nam to 2-3 minutki dosłownie. Byliśmy na 2 stacjach benzynowych tutaj przy autostradzie. Chcieliśmy kupić sobie kartę SIM z internetem, ponieważ no nie możemy dłużej jeździć bez internetu, bo nie mamy nawigacji. I okazało się, że nie kupimy na stacji benzynowej takiej karty i musimy jechać do specjalnego sklepu. Ale na jednej ze stacji pan był tak miły, że po prostu wpisał mi w nawigację adres takiego sklepu tutaj w Skopie. Mamy do niego 25 km, więc teraz tam jedziemy i mamy nadzieję, że na spokojnie uda nam się to wszystko ogarnąć, żebyśmy mogli później już jechać dalej. Tym razem wjechaliśmy na A2, tutaj przed Skopie i mamy kolejne brameczki. Zaraz zobaczymy również, jaka będzie cena na nich. Tym razem za przejazd autostradą zapłaciliśmy 1 euro. Także tutaj ceny są zdecydowanie niższe niż w Serbii. Kupiliśmy sobie kartę SIM, gdzie mamy 100 GB internetu. Zapłaciliśmy za nią 10 euro. Gdybyśmy mieli ich pieniążki, na pewno zapłacilibyśmy znacznie mniej. Ale no niestety, że nie dość pani nie miała mi wydać, ja nie miałam ich waluty. No to tak wyszło. Teraz jesteśmy już 2,5 km od parkingu przy kanionie Matka. I są bardzo, niestety, ale dziurawe drogi, zaraz Wam pokażę. Tutaj tak to wygląda. Jest i pod górkę, i wąsko. I niestety bardzo dużo dziur. Widoczki po naszej lewej stronie są piękne, ale niestety nie mam jak Wam ich pokazać. Oby tylko było miejsce na tym parkingu, bo jest już dosyć późno, bo jest 19. Bardzo długo nam zeszła ta trasa cała do pokonania. I tutaj będziemy skręcać w lewo, tam jak są znaki właśnie na kanion. Na razie postawiliśmy sobie autko tutaj z takimi widoczkami. Tu mamy na dole inne autka. Tam jest zapor, tam jest most. Bartek jeszcze robi obczajkę, więc zobaczymy za chwilę, czy tu zostaniemy, czy przeparkujemy się gdzie indziej, bo jest jeszcze taka godzinka, że nie ma tu zbyt wiele samochodów. Więc zaraz pomyślimy. Zeszliśmy sobie tutaj na dół jeszcze zobaczyć. Stoi tutaj 4 kamperki i tak to wygląda. W ogóle jakiś piesek też tam sobie leży. Nie wiemy, czy to właścicieli, czy bezpański, bo jednak tutaj jest bardzo dużo bezpańskich zwierząt. No droga tutaj jest taka średnia i ciężko jest troszkę z wjazdem.
i widać tutaj jest cały asfalt podmyty i przez wodę. Więc ja też nie jestem jakoś taką fanką, żeby być tak blisko wody A tu jak on stanął? pod tym drzewem. To kurde, trochę to nie jest za nisko? No jest za nisko właśnie. I tutaj jest też taka miejscówka, ale też jest bardzo duże drzewo przy niej. Więc jak otworzymy dach, to też może nam nie być bardzo komfortowo. A z tej strony, chodź z tej strony zobaczymy jako pierwsi, jakbyśmy stali. Piękne widoki. No niestety robi się szybko ciemno, więc chyba tu już zostajemy. Na dziko poza Holandią to nasze pierwsze miejsce. Sobie zaparkowaliśmy blisko drogi. Myślę, że może wieczorem będziemy mieć tu spokój. Trochę jeszcze auta teraz jeżdżą, ale później myślę, że może będziemy mieć spokój. Patrzcie, jak to wygląda tutaj. Można sobie zejść koło rzeczki. Ale kozak. Szkoda, że za szybko zachód słońca tutaj jest, nie? Tak, ale przyjdziemy Troszkę tu późno. w dzień i tam się przejdziemy na drugą stronę też. A teraz No. idziemy szukać czegoś na kolację. Fajnie to wygląda wszystko. Fajnie było tu przyjechać. Lokal, do którego dotarliśmy, okazało się, że jest to tylko i wyłącznie kawiarnia, nie ma tam nic do jedzenia. Natomiast restauracja tutaj obok której stoimy, no nie przekonały nas zdjęcia na internecie, jakie tam były, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie kolację sami. Dodatkowo mamy tutaj towarzystwo bezpańskiego pieska. Bydlaka takiego. Taki jest bardzo duży, ja się go troszeczkę cykam, nie powiem, że nie. I na tym kończymy naszą dzisiejszą przygodę, czyli cały nasz dojazd tutaj, który zajął nam chyba około 11 godzin, więc No, dosyć wykończony. długo. Tak. Jutro kolejne przygody przed nami, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa! Do zobaczenia, pa!